389 dzień szlifowania. Dzień 1509. Widzicie, problem mam taki, że tutaj w moim warsztacie z uwagi na to oświetlenie jakie mam, no niewiele widać, szczególnie jak już jest blacha zmatowana 80, jak są te takie te sprężynki, rysy sprężynki od bączka, to się wszystko zaburza. I teraz właśnie w tym momencie, jak sobie uniosłem tył, mam otwarte drzwi, teraz widać tego, czego wcześniej nie widać, czyli właśnie to takie tutaj przełamanie. O, to przełamanie. No i ta łagodna linia, którą tutaj właśnie uklepywałem na poprzednim filmiku. Jeszcze muszę podklepać, bo ona jeszcze przez to, że ją mocniej podklepałem, no to znowu to troszkę pokrzywiłem, ale też nie oszukujmy się, będziemy to wykańczać też lekko szpachlówką. Jeszcze to trochę wyklepię, żeby nie było takich wyraźnych nierówności. No ale też przyjdzie git, będzie git. Nie, przyjdzie git, będzie git. Tak. No i dobra, słuchajcie, jeszcze temat właśnie podrolowania kółek. Ja sobie wziąłem deseczkę, gdzie sobie zaznaczyłem z tamtej strony, do jakiej pozycji mam wysunięte nadkole. No to jest proste, sfawamy, klepiemy, dosyć dużo rzeczy dorabiamy, a samochód podnosimy, opuszczamy, więc to zawieszenie też nam się spręża w różnym stopniu. Upilnować to, żeby wszystko było idealne, to nie jest tak łatwo. No i teraz tak, będąc bardzo wyczulonym na symetryczność dwóch stron, widzę, że tutaj mam dosłownie no 2-3 mm różnicy między tą stroną a stroną tamtą, czyli teoretycznie można powiedzieć, byłoby to niezauważalne, ale zawsze możemy to poprawić. Właśnie o to chodzi z rolowaniem. Mam sporą rurkę, musimy uważać, żeby sobie tą rurką krzywdy nie zrobić. Mamy założoną stare koło, do którego właśnie się mierzymy z obydwu stron. I teraz sobie odciągam tą swoją rureczkę tutaj. W całości ogólnie całość możemy sobie rolować delikatnie, proszę zobaczyć, delikatnie podważać, tak? W zależności od tego, jak głęboko ją wsuniemy, to jesteśmy w stanie sobie tutaj wszystko fajnie regulować. Natomiast mi w tej chwili zależy na tym, żeby wyciągnąć tutaj jeszcze fragmencik dookoła, bo już mam wszystko ładnie ogólnie ogarnięte. I zależy mi na to, żeby naciskać na sam rant zewnętrzny, czyli sobie delikatnie zsunę, tak żeby rurka mi tu dolegała do rantu, praktycznie tutaj samego rantu. Podłożę sobie deseczkę i trzeba uważać, żeby po prostu sobie nie palnąć w łeb taką rurką. Delikatnie sobie jeszcze tutaj sam środek naddaję. O. Dobra, i przykładam sobie to i już praktycznie, no idealnie, już jest idealnie. Już mamy to z dwóch stron tak samo. No i o to właśnie chodziło z rolowaniem, z podrolowaniem sobie tutaj tych elementów. To samo będziemy musieli zrobić z przodu też już mamy założone stare kółka. Ludzie mieli fajne podejście do
błotników. Także ściągniemy sobie kółka i na samochodzie na zamocowanych błotników będziemy mieli fajną jeszcze tutaj właśnie opcję ostatecznego doklepania tego wszystkiego. Jest. No i robota na krzesełku. Już nie trzeba będzie klęczeć i leżeć na betonie. No ale tak to jest. Człowiek w zimę nie wołał serwisu, bo miał ważniejsze wydatki. A na wiosnę akurat super fajnie będzie się przyjemnie robić. No i dobra, i robota na podnośniku to jest zupełnie inna robota, także już prawie mamy to zrobione. Tutaj delikatnie poprawiłem tą linię tak, żeby właśnie zgrać przód z tyłem wizualnie. No i też robota na podnośniku to jest rozproszony bałagan pod nogami, co też pozytywnie bardzo wpływa na komfort pracy. No i dobra, zanim go zdemontuję, to jeszcze delikatnie podciągam tutaj tą linię. Tutaj miałem kilka takich miejsc, gdzie wczoraj uderzyłem młotkiem i widzimy jakie, że tak powiem, prawie nawet skaleczenia, ale to sobie zaraz wszystko wyłagodzimy. No i tutaj jak sobie podciągnę tą linię do góry, żeby nadać ten sam charakter czy motyw przewodni od kola jak z tyłu, czyli tutaj taki delikatny łuczek, to będziemy ściągać już te błotniki i podkładować. Także tutaj, tak jak mówię, delikatnie jeszcze naddaję te miejsce, żeby one było po prostu wyraźniejsze. A jak damy podkład, to na podkładzie będziemy to wszystko dużo lepiej widzieć. No i nie oszukujmy się, delikatnie wygładzimy to wszystko jeszcze szpachlówką i będzie super. I będzie superancko. I będzie superancko. No i dobra. Tu nam się wydaje, że jest ostra linia, bo jest po prostu szlif i ten szlif jakby inaczej odbija światło. No i to jest tak po prostu zawsze, że ciężko to na telefonie uchwycić wszystko. No ale tu mam podciągnięty właśnie tak jak w tylnym nadkolu. No i z tej strony też już podciągnąłem ten kształt tak jak jest z tylnego koła. I tak samo właśnie szlif się tak na mnie fajnie układa na tym. To człowiek ma wrażenie, no zaburzone jest. Każda ryska jakby zupełnie inaczej się odbija światło i mamy wrażenie, że to ma zupełnie inny kształt. Damy podkład, będzie inaczej wyglądać, ale wydaje mi się, że o ile przednie i tylne nadkole musi mieć delikatnie inny charakter, no bo jednak zupełnie to inaczej pracuje, to jako tako przód i tył ze sobą współgrają. Tak mi się wydaje charakterem. No zobaczymy, wszystko się okaże, wrzucimy to w podkład, to o wiele lepiej będzie to widać, no bo teraz właśnie każda ryska nam zaburza jakby wygląd tego, każdy szlif głębszy też nam to zaburza. Powinno być ok, no wiadomo, przednie są mocniej wyraźniejsze, ponieważ taki jest kształt tego auta, że przód nam się ułoży delikatnie inaczej, no ale dobra. Już jesteśmy praktycznie na finiszowatym finiszu. Bierzemy się za przygotowywanie i podkładowanie maszyneczki. No i dobra, odkręcamy błotniki
można powiedzieć, na podnośniku to się wszystko samo robi. Robota jest po prostu poezja. No i co? Jeszcze wszystko musimy tam przejrzeć, podszlifować jeszcze gdzieniegdzie spawy. Wszystko musimy sobie przelecieć 80 na pączku. No i podszlifować delikatnie spawy. Gdzieniegdzie tu i tam. Spojrzeć jeszcze, czy gdzieś jeszcze nie mamy miejsca, żeby gdzieś coś dospawać. Tak więc jeszcze tutaj gdzieniegdzie drobne właśnie takie popraweczki, jak tutaj zrównanie to idealnie z progiem. Oszlifujemy wszystkie spawy i będziemy przygotowywać blaszki do podkładowania. No i dobra, tutaj po założeniu błotnika okazało się, że tutaj mam bardzo niewielką szczelinę, więc najprościej będzie mi tutaj zrobić po prostu nadkole takie osłaniające, a u góry zamiast tutaj dorabiać jakieś zamknięcia, dorobiłem rynienkę, że ewentualnie woda, która będzie nam tutaj ściekała, w zasadzie przy błotniku nie, bo to będzie ściekała sobie tutaj od błotnika, ale to co tutaj w szczelinice nam by tutaj gdzieś zaciekało, no to żeby po prostu nie zalewało nam tutaj tego elementu. Rynienkę zaraz jak wszystko zapodkładujemy, tutaj położymy mastyczkę, tak samo jak tu i będzie elegancko perfekt. I zaraz robię drugą z tej strony. Odbicie lustrzane zaraz zrobimy i praktycznie front mamy przygotowany na gotowo. Także tak. No i dobra, tu mamy próg połączony też z słupkiem B. Tu mamy wszystko pocykane, tu mamy wszystko pocykane. Tu mamy docykane rameczki, tu mamy wszystko pocykane, szlifnięte. Tutaj tak samo, wszystko pocykane, szlifnięte. To co trzeba było, też rameczka docykana, pocykane. No i tutaj też rancik docykany. Także powoli wszystko zaczynamy już podczyszczać i będziemy przygotowywać się do podkładowania. Tak jest. Błotniczki też mamy przygotowane. Także też się zaraz szlifniemy i będziemy szykować się do podkładowania. No, powiem wam, że normalnie nie wierzę. Znaczy w sumie wierzę, bo co mam nie wierzyć. Słyszałem o tym, że za komuny mieszano talk albo gips z farbą olejną i tym szpachlowano samochody. Taki był po prostu patent, zanim jeszcze się rozpopularyzowały szpachlówki poliestrowe, to używano takich metod, właśnie szczególnie w PRL-u. A tutaj mamy gips, autentycznie mamy gips. Normalnie to skruszam właśnie z tego elementu. I mówię, kurde, normalnie gips. I wziąłem, spróbowałem i to jest jakaś szpachlówka ścienna, gipsowa. No tak kiedyś robiono, tym co było. No niezła. Tak więc tak, szczotka druciana, trochę lamelka, no i przede wszystkim papier ścierny 120, no i jechana z łapy i jazda z łapy, także już prawie to wszystko mamy, ale jeszcze nie wiadomo ile, jeszcze w środku musimy szlifnąć spawy i tutaj szlifnąć od wewnętrznej strony ten element, który dostaliśmy do progu. Tam musimy szlifnąć te dwa elementy, chociaż jest, nie są przeszlifowane, z tej strony przeszlifowałem i już wcześniej podmalowałem,
Ale tak, to musimy szlifnąć, musimy szlifnąć spawiki, z tej strony szlifnąć. Właśnie doszlifowuję ręcznie sobie tutaj nadkole, bo to właśnie fajnie 120 zbiera z łapy. To mamy doszlifowane, progi mamy przyszlifowane. Także tak, tutaj góra jest przyszlifowana. Jeszcze muszę szlifnąć parę spawów, tutaj szczególnie na tym pasie przednim. No i zaraz będziemy, no ten zaraz to już jest, trwa ten zaraz już 3 dzień. Dzień 999. Nie widać różnicy. Nie widać różnicy, co jest zrobione. Ale dobra, coraz więcej rzeczy jest wyczyszczonych. Zostało nam w bagażniczku szlifnąć tutaj wstawki i to przyjechać szczotą. Tutaj spawik. I została nam jeszcze jedna dziurka. Never ending story. Never ending story. No i nastał czas oklejania. Tak. Normalnie entuzjazm ze mnie bije na prawo i lewo. No i dobra, do pierwszego epoksydu, który będziemy sikać na niskim ciśnieniu, to będzie ok. Podczyszczone są miejsca, wszystko jest przygotowane, zmatowane. Także zaraz zaczynamy pierwszy zasik. No i dobra, pomalutku kończymy. No i dobra, sikamy też od razu masę polimerową na spód, także nie widać, co było robione tutaj z progami. No idziemy tak na razie po kolei, co trzeba, żeby mniej więcej wszystko w miarę sympatycznie robić. Tak jak widać, lekko naddajemy nadkola. Nadkole wiadomo, trzeba lekko naddać. Nie oszukujmy się, jakbyśmy nie wyklepali, nie wystukali, to troszkę naddać musimy. No, także mamy warstwy polimerowe nałożone na epoksydzik, na mastyki i zaraz będziemy wycinać. No, zaraz będziemy wycinać nadkola i powoli wszystko kończyć. Tak jest. Dobra, w trakcie lepienia tutaj nadkoli wykonamy jeszcze dechroming, także już zdemontowałem uchwyty do chromów. I zaraz odpalimy TIG-a i na trochę większym prądzie niż normalnie byśmy spawali taką blaszkę, troszkę grubszym drutem. Zaraz sobie tutaj przylejemy dziurki z tej strony, jak i już przygotowałem dziureczki z tej strony. Zaraz sobie to ładnie zacykamy. Akurat nam tutaj podsycha kicik. I zaraz zabierzemy się też za drzwiczki. Pousuwamy z drzwiczki. No i dobra. Tutaj w lekkiej przerwie nad przerwą możemy sobie
zacząć składać w sumie wnętrze, bo później do dalszych prac po prostu kleimy sobie wnęki drzwiowe papierem, zabezpieczymy sobie wnętrze, także możemy sobie już to tutaj wszystko fajnie powoli składać. No i zaraz będziemy też rozkminiać, jak przerobić deskę rozdzielczą, żeby była oryginalna Volvo i żeby tutaj spód zaadaptować z Mercedesa. Także taki był plan, a teraz zobaczymy, jak ten plan będzie wcielał się w życie. Czy uda się zrobić tak zgodnie z planem. No i dobra. No i dorobiłem właśnie mocowanie do pasów. Mamy pasy z pirotechnicznymi napinaczami i z czujnikiem po wiązce KAN. Właśnie nie wiem, co to jest za czujniczek zapięcia, chyba zapięcia, rozciągnięcia czy czegokolwiek. Wiksa była taka, że on musi być pod odpowiednim kątem określonym, ustawiony i w odpowiedniej odległości, żeby się wysuwał, bo jak nie jest ustawiony, to się nie wysunie. Musi być po prostu pod odpowiednim kątem, w odpowiednim miejscu. Fabrycznie Mercedes ma nawet takie przegięcie, że to jest odpowiedni kąt. Także musiałem tutaj odwzorować. Skorzystałem właśnie z oryginalnego fragmentu, który wyciąłem z Mercedesa. Dospawałem wzmocnienia. Później to podmalujemy. To będzie pod boczkiem niewidoczne. Tutaj zrobimy przelotkę. Zaraz przy boczku, wykorzystując oryginalny plasticzek, może się uda. No i wszystko będzie super. Tutaj już mamy Volvinkę. No a tu dalej mamy z powrotem, będziemy mieli uchwyty z Mercedesa. No, także tak, pomalutku, zaraz będziemy jeździć. No, pierwsze przymiarki mówią nam nawet, że tutaj jak jest łączenie boczku oryginalnego z Mercedesem, to praktycznie idealnie wypada nam to łączenie z tą linią, którą mamy tutaj, więc jest duże prawdopodobieństwo, że uda zaadaptować się fajnie ten boczek, żeby zgrywał się z oryginalnymi tutaj elementami metalowymi. Perfekcyjny unibody swap po prostu perfekcyjna robota. No, powiedzmy, ale jest fajnie. No i dobra, już się prawie człowiek wita z gąską, a tu obuchem w łeb. Parę kabelków musimy przerobić, w zasadzie parę nieistotnych kabelków, ale z drugiej strony bardzo istotnych do obsługi auta, czyli teraz sobie tutaj przelutujemy, musimy wydłużyć kabelki od, gdzie to mam? Kabelek od oświetlenia w drzwiach, bo Volvo jest na słupku A, a w Mercedesie był na słupku B i patrzyłem sobie, tutaj rozwinąłem trochę tą wiązkę, ale idą kabelki na prawo, czyli do tyłu i na lewo, czyli do tyłu i na prawo, czyli do przodu. Osobno, czyli po prostu nie myślałem, że go wyciągnę do przodu i po prostu go przełożę, a tu niestety muszę przedłużyć kabelki. No i zaraz będziemy mogli wkładać dywan. Także wszystko pasujemy, włożymy dywan no i powoli będziemy szli do przodu. No roboty jest, nie? Pierdółek, żeby to mniej więcej jako tako wyglądało, jest po prostu pierdyliardy są. Pierdylacją. No i dobra, ponieważ oryginalnie Volvo miało okrągłe te przyciski, guziczki, a Mercedes ma kwadratowe, wyciąłem sobie ze słupka CLK blaszki. No i teraz sobie tutaj wytnę dziurkę w formie i sobie to zaraz wstawimy tygiem.
cyknięte, cyknięte. No i można iść dalej. No i dobra. Z tej strony kabelki polutowane, przeciągnięte. A z tej strony tutaj kabelek wychodzi stąd. Więc idealnie jak rozwinąłem izolację, udało mi się go przeciągnąć. Czyli tutaj bez lutowania się obeszło. Zaraz na nowo zaizolujemy, zakleimy to wszystko. I powolutku lecimy z dywanem. Jest, siaba, daba, dab, dip, 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 jep. No i ogólnie wszystko tak, jakby było stąd. Deska rozdzielcza, no jest po prostu, aż się morda cieszy, jak człowiek na to patrzy. Idealnie, co do milimetra, to tutaj wszystko pasuje. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to jest dokładnie tak samo. Na razie to sobie wstępnie przykładam, bo muszę sobie właśnie rozplanować, jak to wnętrze przerobić, ale tą stronę jak sobie przyłożymy, no jedną ręką, przepraszam, będzie mi ciężko, bo tu mam kierownicę i grubą wiązkę od stacyjki, ale dobra, już jest pyk. No i tutaj ta strona też idealnie wręcz leży. No wszystko jakby było stąd. I tu idealnie jest ta wysokość, jest gdzie będzie oryginalna deska, tak jak już przykładaliśmy. No i teraz tutaj właśnie muszę rozkminić, jak te boki tutaj ogarnąć. Wstępnie, tak jak pokazywałem, przykładałem boczek od Mercedesa, ale ostatecznie zdecyduję się na pierwszą koncepcję, czyli damy boczek, dlatego też zostawiłem mocowania, damy boczek z Volvo. Natomiast tutaj to, co jest szare w podkładzie epoksydowym, sipniemy jeszcze polycoatem, próbując uzyskać strukturę taką właśnie jak na taką skórzaną strukturkę spróbuję uzyskać. I też dorobię kawałek blachy, element blaszany, który będzie tutaj przykręcany, będzie zakrywał i łączył fajnie te dwa elementy. I tak naprawdę dzięki tym dwóm blaszkom, czyli jednej tu dokręcanej, bo wiadomo, tutaj damy sobie dywan czarny, tą blaszkę albo okleimy dywanem właśnie, albo ją pomalujemy. No i to będzie wszystko fajnie, łącznie z tymi przetłoczeniami, które będą tutaj delikatnie widoczne. Wszystko będzie fajnie się tutaj razem ze sobą zgrywało. No, rewelacja. No i mamy dechę. Na razie ona jeszcze nie przylega. O, ona będzie trochę głębiej, jak będzie przylegała. Bo tutaj muszę zrobić podcinkę na tym. To akurat elegancko ten panel będzie delikatnie schowany, ale cały dół będzie pasował. Geniusz, super geniusz, proszę pana, super geniusz. Tak więc co zrobimy w następnym odcinku? W następnym odcinku już się przejedziemy. O Jezu, człowieku! Także zostaw lajka, skomentuj film, zasubskrybuj kanał. Zapraszam też na pozostałe projekty na kanale Chevy Dodge'a, Zumbiuka. No i co? Strzałeczka do następnego.